Proszę Państwa, czy nie mamy dziś przypadkiem do czynienia z najładniejszym takim nowoczesnym Volkswagenem? A może w ogóle z najładniejszym Volkswagenem, jaki powstał? Oj, możecie napisać w komentarzu. Volkswageny Arteony to piękne, naprawdę piękne samochody. Bardzo fajnie, że one powstały i bardzo źle, że już nie można ich kupić nowych. W 2024 roku no już znikły z oferty Volkswagena. Ale jak dziabniemy sobie takiego Arteona w nadwoziu Shooting Brake, czyli można powiedzieć kombi i w wersji R, no to, panie drogi, jest to szef Arteonów. Jak ten wóz wygląda, jak ja normalnie wolę raczej sedany, to w tym przypadku zdecydowanie właśnie takiego kombiaka. Za mną Shooting Brake. W dzisiejszym filmie Volkswagen Arteon R Shooting Brake, rocznik 2022, także jest to polift. Zobaczcie, ja dzisiaj wyjątkowo tutaj w Szmyln prezentuję, tam dokładniej dalej jest Szmyln. Auto zostało mi udostępnione przez Ready Auto Select. Samochody używane, sprawdzone. Ten egzemplarz możecie sobie kupić. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Słuchajcie, konfiguracja, jak był ten samochód nowy, według konfiguratora 350 tysięcy złotych. Ale jako iż aktualnie samochód ma 41 tysięcy kilometrów przebiegu, no i już co, 2022 rok, niecałe 200 tysięcy złotych. I jest on w świetnej konfiguracji. W zasadzie, czy full wypas? Chyba nie ma tutaj jedynie haka. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, pomierzymy ją raceboxem i skoczymy na próbę autostradową. I najciekawsze, że nie ma tutaj kagańczyka na 250 km na godzinę, ale o tym później. Volkswagen Arteon to generalnie taki lepszy Passat. Można tak powiedzieć? Myślę, że tak. Rozstaw osi, właściwie płyta podłogowa jest ta sama, ale rozstaw osi jest większy tutaj, także jest tu więcej miejsca. No z tyłu w takim Arteonie to bardziej jak w Skodzie Superb niż w Passacie B8. Wizualnie, no cóż, czy ja muszę tutaj coś dodawać? Mamy CLS-a, Shooting Brake'a, różne są Shooting Brake'i na rynku, CLA i tak dalej, ale Arteon, no to jest po prostu petarda, ja czuję miętę. Topowa wersja Arteona, więc mamy tutaj no pakiet Airline po prostu, jako iż to jest Airline. Jak mamy M-Powera, no to mamy też M-kowe zderzaki, tak jak tutaj mamy R-kę, no to mamy R-kowe zderzaki, różne takie detale, większe oczywiście felgi, większe hamulce. Felgi, co my tutaj mamy? 20 cali, rozmiar opon 245×35 z przodu i z tyłu. Jeszcze ten lakier, taki charakterystyczny dla sportowych Volkswagenów. Golfy R też bardzo mi się kojarzą z tym lakierem, ale wiecie co? Wbrew pozorom ten samochód ma wiele wspólnego właśnie z Golfem 8R, jako iż jest to polift, a zresztą o silniku troszkę później porozmawiamy, ale silnik jest właśnie taki sam jak w Golfie R8. Nawet jeśli mowa o napędzie, no to jest tutaj 4Motion, ale R Performance, także też jest tutaj Torque Splitter z tyłu. Zawieszenie aktywne, regulujemy sobie sztywność. Światła z tyłu LEDowe, z przodu oczywiście też LEDowe i nie dość, że wycinające, to jeszcze tutaj, już jest to polift, mamy taki light bar, o, przedłużenie. Światła Volkswagena Arteona, no to jest po prostu coś pięknego. Tutaj można byłoby nakręcić w ogóle osobny odcinek o tym oświetleniu, jak tutaj jest ono wpasowane, jak wygląda, jak po prostu się świetnie zgrywa. Ta mordeczka jest no taka mega korzystna. Powiem wam, nawet przedliftowy Arteon wygląda wciąż atrakcyjnie, no ale tu polift jeszcze R-ka, no panie. No groźnie wygląda i szybciej niż niejeden M-Power. Można szybko wyglądać? Można. W przypadku samochodu tak. 4 końcówki układu wydechowego. Zaraz zobaczmy, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Naprawdę aż ciężko mi uwierzyć, ale tutaj są 4 prawdziwe końcówki układu wydechowego. Proszę bardzo, tam przepustnicę widać zamkniętą. Końcówki nawet mi się kojarzą trochę z Mercedesami AMG. Tutaj też taka czarna dokładka, ala dyfuzorek. No i cyk, jeszcze tutaj takie akcenty. Logo to generalnie jest przycisk. Możemy sobie tak nacisnąć, ale nogę przykładamy. Proszę bardzo, otwiera się. Bagażnik tutaj trzeba pokazać, no bo też o to w tym samochodzie chodzi. Jest to pełnoprawny, rodzinny samochód, tylko troszkę taki bardziej sportowy, no. Poniżej 5 sekund do setki. Bagażnik ma tutaj 590 litrów pojemności i to licząc do tej roletki. Roletki są dwie. Jedna tutaj i jeszcze jedna tutaj. I on tutaj się wsadza po prostu w to miejsce albo z przodu, żeby sobie odgraniczyć przestrzeń bagażową. Wiecie, no chodzi o to, że taka siatka się wysuwa. Są tutaj regularne kształty, bardzo nawet regularne kształty, haczyki. No i też tak tutaj widzieliście albo nie widzieliście oświetlenie. Jak się złoży fotele, no nie będzie tutaj idealnie
idealnie płaskiej podłogi, tylko tutaj jest tak trochę jakby, może z tej perspektywy pod górkę idzie, ale wciąż jest to praktyczny wóz, strasznie praktyczny. Zamykamy. Wie co, ja teraz maszynę odpalę, bo to jest komfortowy dostęp. Ja sobie ustawiłem fotel, ale odsunął mi się jak zgasiłem. Auto odpalone, tak to wygląda. Proszę bardzo, tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą, jak dla mnie, jak dla 2-metrowca, czekajcie, taką poprawną sobie ustawię, jest ok, tylko po prostu mi się trochę tutaj wyżej siedzi, wyżej mam głowę, aczkolwiek nie dotykam tutaj o podsufitkę, mimo iż mamy okno dachowe. Pamiętajmy, sufit jest troszeczkę grubszy. Zwracam uwagę, iż mamy tutaj klejone akustyczne szyby. Widzicie, ale dzisiaj motocykli, taka pogoda. Pierwszy test, który kręcę jedynie w podkoszulce, więc jest już wiosna. Ładny dźwięk. Szyby nie mają tutaj ramek, czarne okna z tyłu. Tutaj jest bardzo mięciutko, tutaj już twardo, tutaj miękko, taki a la carbon, pamiętam z Renault Megane RS ten materiał. Tutaj jakby guma, ale też miękko. Takie satynowe wstaweczki, pyk, Harman Kardon. No i tutaj z dołu już jest twardo. Wnęka jest takim materiałem wyściułana od wewnętrznej strony. Nie. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Czarno-niebieska skóra. Przeszycie mamy tutaj niebieskie też. Proszę, dywaniki również. Tak, tutaj aluminium. No i tak wygląda tapicerka. Jest tutaj pełno miejsca z tyłu, wchodzimy. I mieszczę się tutaj normalnie bez żadnego problemu. Ten fotel uregulowany jest pode mnie, ja mam 2 metry wzrostu praktycznie. I cyk, proszę, na kolana, na głowę, tak, jak tak sobie siedzę to ok, jakbym się wyprostował, to włosami dotykam. Jest tutaj więcej miejsca niż w Arteonie w wersji liftback. Po prostu tam zdecydowanie bardziej sufit opada, tutaj idzie jednak do tyłu. Jest tutaj całkiem przytulnie, skórka, tutaj też mamy skórkę, przeszycie. Fotele, sportowizny, też to są takie najlepsze fotele, jakie tutaj były dostępne sportowe, ale o tym za chwilkę, jak przejdziemy do przodu. Proszę bardzo, nawiewy, temperaturka, bo trójstrefowa klimatyzacja i pyk. Podgrzewana kanapa, jest to panel dotykowy, oczywiście podłokietnik i tak dalej. No i przejdźmy do przodu. Tak to wygląda. Ktoś by powiedział jak w Passacie, ale nie. Wprawdzie jest tutaj kilka wspólnych elementów jak w Passacie, ale jest inaczej. No i takie okno dachowe. Można sobie tutaj otworzyć, zasłonić. Przechodzimy. Ale według konfiguratora 350 000 złotych. Teraz jakoś 185 jest wystawiony ten samochód. A jest praktycznie jak nowy, nawet jak tak w słońcu stoi, jak się tak nagrzało to wnętrze. Jest też keyless. Nagrzało się to wnętrze, to wciąż tutaj intensywnie czuć zapach nowego samochodu. Rozbudowany pakiet skór. Nie wiem, czy każdy Arteon ma coś takiego, ale tutaj w górnej części jest jakieś przyszycie, właśnie takie jakby obszycie skórą. Dekorki, 2 rodzaje. Proszę, ciemny, jasny. Tutaj ten a la carbon. Tutaj jedynie ten element taki idący. To jest twarde, ale tu miękko. No i tutaj z powrotem twardo. Wnęka tak jak z tyłu, tylko od wewnętrznej strony nie jest miękka. Ergo Comfort, ale są to sportowe fotele, proszę, takie jakby półkubełki, tutaj będzie to lepiej widać, nawet są tutaj jakieś masaże, proszę, jest przycisk, jest, elektrycznie regulowany z pamięcią, emblemat R, ta listwa jest aluminiowa i widoczność z perspektywy kierowcy, widoczność jest spoko, niższe są tutaj szyby, ale jest pełno czujników, obkamerowanie, kamera 360 stopni, no i właśnie ta deska rozdzielcza, w Passacie jest zupełnie coś innego, szczególnie tutaj w tym miejscu dość tradycyjnie, bo w sumie jest tutaj wyświetlacz LCD, ale zobaczcie jaką mamy grafikę, taką normalną. Jest daszek, nie ma tutaj tableta wystającego, tylko jakby pięknie wtopiony w deskę rozdzielczą. Tu już są dotykowe przyciski, takie ikonki, które się dotyka. System multimedialny. Nie wiem, czy tutaj będę Wam pokazywał ten system multimedialny, czy nie. Jest taki nowocześniejszy. Tutaj może mamy takie widżety. Musiałbym się tutaj troszeczkę pobawić. Czekajcie, tutaj się przechodzi na mapę. Niby tak. Tak się przechodzi. Tutaj jeszcze każda ikonka ma swoje podfunkcje. Zobaczcie, przykładam palec, auto już reaguje. Proszę bardzo. Tu jeszcze menu. Takie rzeczy do wyboru. Co tutaj? Klimatyzacja. Air Care. Aktywny. Panel klimatyzacji. Jest to dotykowy panel. Tutaj można się ewentualnie troszeczkę do tego przyczepić. Trzeba się po prostu przyzwyczaić, proszę bardzo, ale działa to responsywnie, ok. Nie jest to
haptyczne, tylko po prostu dotyk. Gałęcjusz, no i tutaj jest to, taki tradycyjny gałęcjusz. Jeszcze nie ma tego wiecie, wichajstra. Tutaj mamy fizyczne przyciski od trybów jazdy, tryby jazdy. Komfort, no to mamy tutaj tryb żeglowania nawet, sport, race. Słuchajcie. Jakie tutaj podbicie dźwięku w ogóle jest. No i indywidual, pod siebie regulujemy. Ja pierniczę, nawet jest tutaj podgrzewana przednia szyba. Auto nawet samo zaparkuje. Proszę, tutaj kamera, 360 stopni. Elektryczny ręczny, autohold, uchwyty na kubki. No i tutaj podłokietnik wagowski taki. Bardzo dużo tutaj można sobie... Znaczy, olbrzymi jest zakres jego regulacji. Jeszcze pod nim jest schowek. Deska w ogóle tutaj jest miękka, tutaj miękka i tutaj dopiero twarda, no i schoweczek cały flokowany, klimatyzowany. Jest ok, zamykam. Kierownica. Tutaj chyba można byłoby się doczepić tak najbardziej. Przycisk R, tak jak mają M-ki. M przycisk, no różne są takie, wiecie, patenty na szybkie odpalenie trybu sportowego. No tutaj w tym przypadku tryb race, tempomat aktywny i to jest, kurczę, taki jeden wielki przycisk haptyczny i szczerze można tutaj czasami się po prostu pomylić, gładziki i to cyka, nawet jak teraz tak robię, smyram, ale można to oczywiście przyciskać też albo smyrać właśnie z tej strony. Proszę bardzo, kierownica też jest podgrzewana, ale ten Arteon ma wyposażenie, to jest to Arteon ostateczny. No i proszę bardzo, takie mamy tutaj widoki. Myślę, że ten taki z tarczami jest najlepszy. Tutaj oczywiście przechodzimy sobie w podmenu, różne asystenci, nawigacja, audio. Proszę, czekajcie, nawigację, na przykład view teraz możemy w każdym trybie view nacisnąć, troszkę inaczej to wszystko będzie wyglądało. No i dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Auto waży praktycznie 1800 kg, ma napęd na wszystkie koła, automatyczną 7-stopniową skrzynię biegów, ale o tym też za chwileczkę. No, silnik gdzie tu się otwiera? 2.0. TSI 4-cylindrowe, 320 koni mechanicznych, 420 Nm. Jeśli mowa o tej jednostce, no to jest to już EA888 Evo 4, więc no jest tutaj na przykład turbina Continentala, bardzo trwały silnik, bardzo fajnie się go modyfikuje. W zasadzie jak mamy tu 320 koni, ale tak pojedziemy na hamownię, wiecie, to tam z 340 będzie. To wag, no są tutaj bonusiki, ale gdybyśmy zrobili Stage 1, to takie 420 koni mechanicznych, plus jeszcze jakiś intercooler, może jakiś tam, wiecie, downpipe i już 450 koni mechanicznych i te silniki dają radę. Silnik z Golfa 8R, po prostu skrzynia biegów 7-stopniowe DSG i to oznaczenie jest tutaj DQ500, także bardzo fajnie jest tutaj zapas, bo taką skrzynię znajdziemy w Audi RS3 i tak samo jak w Audi RS3, czy w Golfie 8R, czy w najnowszej S3, jeśli mowa o napędzie, no to jest tutaj 4Motion Haldex, ale Air Performance, także z torque splitterem. Jest to inteligentny napęd, który rozdziela nam, na którą oś ma podawane być więcej lub mniej tego całego poweru. No i z tyłu są też takie dwa sprzęgiełka, które regulują nam, na które koło ma być konkretnie podane więcej lub mniej powera. No powera, Arteon R. Z drugiej strony myślimy sobie, kurczę, 320 koni mechanicznych ale no 1800 kg. Spokojnie, luźny Ryszard, czytam nawet Wiotki Kazio. Przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta to 4,9 sekundy, ale no zobaczcie. Tak, ten samochód jest w 100% seryjny, ale jest to po prostu wag, także na pewno tutaj jest jakiś bonusik. I prędkość maksymalna, standardowo 250 km na godzinę, ale to takie standardowe 250 km na godzinę, bo bardzo fajnie, iż Volkswagen dał nam tutaj możliwość doposażenia auta w pakiet Air Performance i z tym pakietem prędkość maksymalna wynosi, przynajmniej taka jest deklaracja producenta, 270 km na godzinę. Po prostu jest przesunięty kagańczyk jakby. Mega fajne auto, mega fajna dzisiaj jest pogoda, mega fajnie mi się o nim opowiada, ale próba autostradowa sama się nie zrobi. Także jeszcze szybki soundcheck i startujemy.
No dobra, to jesteśmy na miejscu, palimy bestię. Domyślnie auto tutaj odpala w trybie sport, ale my sobie tutaj wrzucamy R-kę. No coś tam gada sobie. Ale jest tutaj wewnątrz podbicie z głośników i tak kurczę mi się kojarzy ten dźwięk troszeczkę jakby... jakby taki stożek był z przodu, albo może 5 cylindrów. Nie wiem, coś takiego. Dobra, będziemy cisnąć. Zużycie paliwa. No jak tu szybko skasować zużycie paliwa? Od zatankowania? Nie, od uruchomienia. Jest, ok. Może. Troszkę średnie powiedzmy te dotykowe tutaj przyciski haptyczne. Ale będzie ok. Raceboxik ma tutaj zasięg? Ma zasięg. No i dobra. Będzie to ważna. Myślę fajna próba autostradowa Arteon R. Szef wszystkich Arteonów. I co? Już widzę tutaj po drodze, że od razu badamy sobie 100-200. I teraz tą stronę jest z wiatrem. Będzie z 13-14 sekund. 13:23. Spalanko na razie 49. No, od razu widzę męskie depnięcie. No tutaj 200-250 nie, bo pod górę jest. Ale już jest 250. No i co? Idzie dalej maszyna. 255. Ale dzisiaj fajny ruch się trafił, no. Ja pierniczę. 265, 6, 7. No 272 km na godzinę już tak od razu? Nie za szybko trochę? No tu takie 200-250 wyszło 25,6 sekundy. Ale spróbujemy to za chwilkę jeszcze raz zmierzyć. O tutaj. Jest jakby lekko pod górkę i teraz lekko z górki, później lekko pod górkę, taki, wiecie, troszeczkę optymalnie niż tam, bo tam było ewidentnie pod górę po prostu. Dobra, 16:03 i ja tutaj muszę odpuścić takie 220-230 powiedzmy przelotowe na bezpiecznie, bo po prostu nie wiemy, czy tutaj ktoś nie będzie chciał, że nie. Trzymają ludzi między sobą odstępy elegancko. No i może tutaj jeszcze w trybie takiego słodkiego Tomka. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ile według prędkościomierza była jakaś taka szybka ta próba autostradowa, strasznie. Ja nie wiem. Ale powiem wam, teraz tak sobie uświadomiłem, że jechaliśmy 200 ponad 70 km na godzinę. A ja teraz sobie pomyślałem, że opowiem może jak się prowadzi ten samochód, bo w ogóle się to jakoś, nie wiem, człowiek jak jedzie tym samochodem szybciej, w ogóle jakoś o tym nie myśli, ponieważ jest tak mega pewnie. No długi jest tutaj rozstaw osi, ale wciąż to jest takie, wiecie, podwozie Passata, ale z dłuższym rozstawem osi, no. Nie wiem, szczerze mówiąc, już się szybciej bujniemy, no zobaczymy. 26,2 średnie zużycie paliwa. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Nie wiem, jak wciskam tutaj R, tak jakby do trybu Individual chce mi wejść? Nie chce mi wyjść jakby z trybu Race. Ciągle chcę, żeby był Race. Comfort. No i dobra, 7 bieg. Nawet nie, nawet Comfort, kurczę, Sport sobie ustawimy, bo
trybie komfort mamy tryb żeglowania skrzyni biegów. No to takie 140 km na godzinę. Czekajcie, tu muszę na kamerce. 140 to mamy 2700 równo. 120 tu już taki kazio, cichutko. Mamy tutaj klejone szyby przecież. Chociaż wiecie, z drugiej strony trochę tutaj koła słychać, no bo są szerokie, większe. No, tutaj powiedzmy w wersji R to aż tak o to wyciszenie bym się nie czepiał. W normalnym Arteonie no bardziej. 120 no to jest tutaj 2316 i stówka no to mamy niecałe 2000 obrotów, tak 1993. I co, średnie zużycie paliwa spadło od razu nam do 22,6. Ej, powiem wam, ten samochód w serii tak lata. Wyobraźcie sobie, że można tutaj jeszcze taki programik zrobić. Sam program na 420 na przykład koni, takie realne. Bo wiecie jak to z tymi wagami jest. Tutaj 320 koni podobno. Ale jak tak lepsze paliwo się zatankuje, jak tak się wybierze nagle na hamownię, i tutaj bonus 25 koni mechanicznych na przykład. No i dobra, zrobimy sobie soundcheck. Dobra, tutaj R. Ten auto to lubi. Race, ciągle race. Są tutaj pops and banksy, strzela maszyna, no i dobra. No. Ale tak różnie z tymi strzałami jest, szczerze mówiąc. No. Ale skubaniec, chciałem go troszeczkę, tak wiecie, zaskoczyć, żeby lekko może nadsterowność jakąś swoją pokazał, ale jest taki neutralny dość. Przy niższych prędkościach i ciaśniejszych zakrętach, no to nam tutaj może śmignąć tubką. Ale tutaj sztywno jest w trybie sportowym. Jest wyraźna różnica w działaniu DCC. Też to jest interesujące, bo zawias DCC, amorki właściwie, działają tutaj, pracują cichutko, ale są wagi typu na przykład Tiguan, gdzie kurczę, tam jak mamy zawias DCC, no to amory są po prostu głośne, tak jakby były troszeczkę wywalone i postukują, nie wiem. No dobra, to niech nas wyprzedzi kamper i będziemy startować. Taki lekki jakby lag przy zmianie. Przed zmianą właściwie, bo zmiany już są szybkie. Tak ostatnio w Skodzie Octavii było RS. No i tu już mamy trochę pod wiatr. No i 14 sekund. Bardzo ładnie. Ale pan w Tiguanie się chyba wystraszył. Tak śmignęliśmy. No i dobra, ja tutaj odpuszczam, bo nie wiem, żeby ktoś się nie chciał wyprzedzać. Pamiętajcie, z pokorą podchodzimy do prędkości wyższej. Nie wiem, tutaj już w tą stronę będzie raczej ciężko się bujnąć szybciej. Wiecie, nawet nie wiem, czy doszliśmy właściwie do kagańca, bo te 272 km na godzinę było. Wiadomo, no auto już musi się troszeczkę tam nabujać do tych 270, ale gdyby musiałby być jeszcze mniejszy ruch po prostu. Wiecie, nawet jak jest lewy pas pusty, a na prawym jadą blisko siebie samochody, no to lepiej odpuścić przecież. Nie można patrzeć z tej perspektywy, że jak lewy pusty, to już można cisnąć. Nie, jak na prawym jeszcze są samochody, też musimy troszeczkę odpuścić. A tutaj ja sobie na szmyn zjadę jeszcze. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobała. Naprawdę piękny i szybki samochód. Bardzo mi się Arteon Shooting Brake podoba. Arteon R Shooting Brake podoba. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.